Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj ogarniamy się razem. Te hery są takie bardzo niewyglądne, mam jakieś takie pozostałości po dobierańcach, więc trzeba coś z tym zrobić. Zrobimy sobie wspólnie make-up i pokażę Wam, co kupiłam, bo składałam sobie ostatnio zamówienie na Kokolicie. Kilka rzeczy sobie zamówiłam, pokażę Wam co. Nie dużo, ale taki po prostu zapraszam na takie luźne pogadanki. Mam tu bałagan, więc ja powinnam w ogóle zacząć od tego, żeby ten bałagan trochę ogarnąć. Pędzle tutaj mi się suszyły i już mi się dawno ususzyły, więc muszę sobie zrobić jakieś więcej miejsca na biurku, bo tutaj mi się nic nie mieści już. Herbatka oczywiście, zielona, sypana bazilur. W ogóle jak korzystałyście z tego bazilura z mojego polecenia, to polecam Wam też spróbować tej sypanej, bo ogólnie sypane są jeszcze smaczniejsze te herbaty. W ogóle wszystkie herbaty sypane mają tyle więcej smaku, w ogóle to jest niesamowite, jak te takie torebeczkowe, te takie mocno zmielone, jak one zabierają nam dużo dobra z tej herbaty. Dobra, pokażę Wam najpierw, co kupiłam. Niedużo rzeczy, tak nie tylko dla mnie, więc nie, że to był jakiś wielki haul, kiedyś się nagrywało, nie? Hole zakupowe. Teraz to nie ma co, ja nawet, tak sobie myślałam, że to mi fajnie by było coś takiego nagrać, ale jak ja kupię 2 czy 3 rzeczy, to co, mam haul nagrywać? No bez sensu. No dobra, więc tak, kupiłam tak przy okazji krem do rąk, bo już nam się kończy ten nawilżający z Basic Lab, nasz ulubiony, Bartka ulubiony, a że tam mi brakowało, tam nie wiem, 2 dych do darmowej przesyłki, to właśnie skorzystałam sobie i dokupiłam po prostu zapas, bo u nas bardzo szybko te kremy do rąk schodzą. To są moje i Bartka ulubione kremy do rąk, więc dokupiłam sobie. Ale przede wszystkim złożyłam w ogóle zamówienie tam na Kokolicie, bo moja mama poprosiła mnie, żebym kupiła jej 2 rzeczy, bo jej się kończą. I po pierwsze jest to ten pudding do ust z Han. To jest taka maseczka do ust w odcieniu jelly. Bardzo mojej mamie podpasował i zużyła cały, już ma denko dosłownie, więc taki odcień, ale on jest taki półtransparentny, jest taki delikatny, ładny, wisienkowy odcień. Zostawię na ustach. Moja mama to jest totalna wisienka, ona kocha wisienki w każdej postaci, kolor, smak i wygląd i wszystko. A tu jest 86% składników pochodzenia naturalnego, także tym bardziej fajnie. Prosiła mnie też, żebym jej kupiła, bo jej się już kończy, wysycha, też z Han maskara niebieska. Może pamiętacie ten odcinek z moją mamą? Kiedyś nagrywałyśmy. Czy to był na jakiś Dzień Kobiet, czy Dzień Mamy, czy... Nie pamiętam, ale robiłam jej właśnie makijaż z niebieskimi rzęsami, czy w ogóle z niebieską kreską? Jak to było? Na pewno wtedy spróbowała niebieskich rzęs i bardzo jej się spodobały. I ja wtedy dałam jej ten tusz, którego używałam. No i używała go w zależności od stylizacji i tak dalej, to używała sobie tego tuszu i już jej się skończył, więc dokupiłam jej taki właśnie niebieski z Han. Bardzo dobre są te tusze, moja mama też była bardzo zadowolona. I jeszcze taką ciekawostkę jej kupiłam. Mianowicie taka nowość się pojawiła w Vibo. Feather Ink. To jest taki pisaczek do brwi, ale z takimi włoskami, ząbkami śmiesznymi. Ale fajny, zobaczcie, że ma takie ząbeczki i po prostu będzie rysował takie, ale super. Ale super. Rysuję, wiecie, po kilka włosków naraz, więc można, wiecie, przelecieć sobie kilka razy brew i praktycznie jest pomalowana. A no, mama też się tam niedawno nauczyła robić troszeczkę brwi. Ona robi sobie kredeczką. Pomyślałam, że to jej by się spodobało. Jak jej się nie spodoba, to ja sobie wezmę, ale powiem Wam, że naprawdę super są te bardzo precyzyjne, nie za ciemne. Mama nie lubi za ciemnych brwi. I ja już Wam mówię, to jest odcień 01. Brow liner, soft brown 01. Także taki jaśniutki brąz. Bardzo, bardzo fajne moim zdaniem. Jestem ciekawa, czy mama będzie używała, czy jej się spodoba, ale tak no, jak nie, to ja sobie potestuję. A jeśli chodzi o mnie, to kupiłam sobie właściwie 3 rzeczy. Po pierwsze, żel do brwi Claresa True Glow, który jest bardzo, bardzo silnym żelem do brwi. Mój się już kończy. Ten, który mam w Project Pan, to jest już końcówka. Wyciągnęłam stoper i no tam, no wiecie, coś tam jeszcze jest, ale niewiele. Ale mam
też taki żel, którego używałam na klientkach do tej pory, też z Clarysy właściwie, bardzo, bardzo mocny. Czasami jak mam jakąś taką panią z niesfornymi brwiami, to potrzebuję super mocno utrwalającego żelu, no i właśnie te są najlepsze. Więc stwierdziłam, że po prostu ten mogłabym w następnej kolejności sobie zużywać, bo on już mu się skończył termin ważności, jakby PAO, a tu będę miała po prostu taki świeży dla klientek. Przy okazji sobie właśnie wymienię jakby ten stary na świeży, nie? Ten stary ja sobie zużyję, a ten świeży będzie dla pani. Kupiłam sobie też, byłam bardzo ciekawa tych super trwałych cieni w kredce z Glam Shopu. W ogóle na Kokolicie jest Glam Shop, więc kilka właśnie takich nowości, które mnie interesowały tam były, więc właśnie sobie kupiłam. I tutaj jest cień w kredce mleczny mat. Zobaczcie, wygląda w ten sposób właśnie taki, no, cień w kredce. I ja pomyślałam, że to może być fajna opcja jako taka baza pod cienie, chociaż widzę, że on nie jest jakiś taki bardzo jasny, on nie jest korektorowy, więc zaczynam wątpić, czy to będzie idealna opcja, ale chciałabym sprawdzić, bo tak czy siak on trochę wyrówna koloryt powieki, więc może to będzie fajna baza. O, już czuję, że zaczyna zastygać, więc chciałabym to przetestować na moich tłustych powiekach, czy to się będzie właśnie trzymało bez bazy, więc czy może to być potencjalnie na przykład jakaś fajna baza, na przykład dla Was. I dokupiłam sobie korektor totalny zakrywacz. Tam się pojawiły, one wróciły, bo przez jakiś czas ich nie było i pojawiła się nowa gama kolorystyczna. 1 i 2 są tak jak te stare. 3 jest inna, ale widziałam, że jest taka dosyć jasna i taka lekko chyba żółtawa. I ja kupiłam sobie 4. 4P piaskowy. Liczyłam, że będzie jeszcze ciemniejszy, w sensie, żeby mieć też taki odcień, który można w razie czego na twarz nałożyć. No bo wiadomo, 1, 2 są na tyle jasne, że na taki, nie wiem, nie chciałam powiedzieć normalnym odcieniu karnacji, no nie do końca normalnym, ale wiecie, że nie bardzo blada osoba, tylko taka, nie wiem, leciutko opalona, no jak nałożę na twarz, to będzie miała jasne plamy, nie? I tak myślałam, że może ta 4 byłaby spoko właśnie do aplikacji na twarz. Więc pokażę Wam wszystkie te odcienie tych totalnych zakrywaczy, zobaczymy sobie, czy faktycznie ta 4 jest taka troszkę ciemniejsza, no i chciałabym sobie użyć właśnie też tego cienia w kredce i zobaczyć, jak to się utrzymuje. Lecimy. Nawet całkiem mam ładną cerę dziś, tutaj mi jedna przedokresowa buba wyskoczyła tylko, ale nie jest jakoś tak zaczerwieniona, nie jestem jakoś mocno ani nic. Całkiem pocieszynka jest. Wiecie co, nie wiem, czy odcinek z vlogiem już się pojawił na kanale, czy nie, jak to nagrywam, więc opowiem Wam tak w skrócie, że kupiłam sobie ostatnio poduszkę nową, a w zasadzie takiego jaśka, bo ja śpię na poduszce, a na poduszce jest taki jasiek, taki, który mogę sobie nałożyć pod kark. I miałam przez wiele, wiele, wiele lat takiego mojego starego Jasia, jeszcze chyba w podstawówce sobie go kupiłam. No tam wypełniony jakimś poliestrem czy czymś. I kupiłam sobie Jaśka z łuską gryki. Powiem Wam, po prostu game changer w moim życiu. Tania poduszka, ponoć bardzo zdrowa, no bo tam nie ma roztoczy, jakichś takich rzeczy. Można sobie tą łuskę wymieniać, tam chyba, nie wiem, po 2 latach się wymienia mniej więcej. Ta łuska cudownie podpiera wszystko, tak się wszystko cudownie układa, po prostu się kładę i od razu czuję, że wszystkie mięśnie mi puszczają, że nie śpię taka, wiecie, napięta, bo dziś coś jest mi niewygodnie, tylko tak się po prostu mi wygodnie śpi. Ale, no ja właśnie jestem przed okresem i mam jednego pryszcza, a tu jest naprawdę całkiem ładnie i nie czuję, żeby mnie, wiecie, wysypało. Po prostu mam wrażenie, że przez tą poduszkę poprawiła mi się cera i ja zawsze tutaj przy karku, tutaj gdzie się zaczynają włosy, zawsze mam jakieś krosteczki. I ja zawsze to zwalałam na to, że mam wrażliwą skórę głowy i wiele szamponów mnie jakby podrażnia i sprawia, że te krosteczki są. Ale słuchajcie, no nie wiem, śpię od tygodnia na tej poduszce, może troszkę dłużej. Tu jest może jakaś jedna krosteczka. Bez kitu. A ja jestem przed okresem, to mnie w ogóle powinno wywalać i wytłuszczać i wszystko, nie? Nie wiem, to jest, jakby weźcie pod uwagę, że to jest przykład anegdotyczny totalnie, tak? To nie jest potwierdzone naukowo ani nic, ale ja mam lepszą cerę i nie mam krosteczek tutaj, jak jestem na tej poduszce śpię. Więc może jeśli Wy, w ogóle dużo gadam, mało robię, Sysia, do roboty. Więc jeśli może Wy macie problemy z cerą, albo właśnie z jakimiś takimi niedoskonałościami gdzieś tutaj, tu, może czas zmienić poduszkę, może masz sztuczną poduszkę z wypełnieniem jakimś poliestrowym.
Wiecie o co chodzi, nie? Nie muszę mówić dalej. Może warto spróbować to zmienić? Wyciągam sobie te korektory i zaraz Wam pokażę gamę kolorystyczną. A nie jest taki ciemny wcale. Ok, mamy tak. Starą jedynkę. Starą i nową właściwie, bo one się ponoć nie zmieniły. Która jest taka beżowa, powiedziałabym. Leciutko brzoskwiniowa. Dwójeczka, która jest taka piaskowa. Tu jest stara trójka. I ta nowa trójka wydawała mi się w ogóle chyba najjaśniejsza ze wszystkich, że ona jest taka waniliowa, a ta jest no taka najbardziej jakby beżowa, leciutko różowa. To ta jedynka w takim razie jest najbardziej waniliowa. I czwórka, ta nowa, piaskowy, nie no okej, jest troszkę ciemniejszy. Widzimy, że jest ciemniejszy. I właśnie taki beżowy, taki neutralny, ja bym powiedziała, że to jest taka oliwka. Więc liczyłam właśnie, że no nie, troszkę się przyciemniała, fajnie. Bo właśnie liczyłam, że ta czwórka będzie fajna do twarzy. Jeszcze chwilę zostawię, możecie sobie zobaczyć z bliska. Jedynka, dwójka, stara trójka i nowa czwórka. Spoczko. Cieszę się z tej czwórki, że tak wygląda. Nałożę jej sobie trochę, chodźcie bliżej, na tą moją bubę. I zobaczymy, czy to będzie... No zobaczcie. Ładnie kryje. No wiemy, że totalny zakrywacz kryje doskonale, ale właśnie liczyłam, żeby znaleźć jakiś taki odcień na twarz. A ten nie rozjaśnia tak bardzo mocno, bo na przykład jedynka, jakbym chciała sobie nałożyć na jakąś niedoskonałość, no to widzimy, robi taką plamę. Więc mogę sobie nałożyć pod podkład, ale niekoniecznie na przykład zamiast podkładu, nie? A ja czasami lubię robić taki sobie make-up, no make-up i sobie lekko tylko wyrównać tu, gdzie jestem czerwona. To tym będę mogła. You know I'm saying? A najbardziej to ja lubię wziąć sobie taki pędzelek, tak jak do podkładu, tylko malutki. Troszeczkę sobie nałożyć właśnie jakiegoś mocno kryjącego podkładu bądź korektora. Właśnie, dobrze wprowadzić. I robić taki efekt, jakbyśmy gumeczką zmazywali wszystkie błędy z twarzy. I chodzi o to, żeby ten pędzel był taki no, praktycznie suchy, nie? Żeby nie był taki mokry, zostawiający smugi i ślady, tylko żeby był prawie suchy, ale mocno kryjąca formuła, żeby na nim była. I zobaczcie sobie tą stronę, a tą stronę, nie? Jakby nie widać w ogóle, że mam make-up, ale jest wszystko wyrównane. I ja kocham tą technikę na co dzień. Jak jadę sobie na trening, ale no chcę troszeczkę sobie tam te pryszczyki pochować, ale nie chcę mieć tapety i pełnego podkładu na twarzy. Albo jestem gdzieś na urlopie, na jakimś wyjeździe, na jakimś luźnym weekendzie z rodzinką. I tak wiecie. Chce się ciutkę lepiej wyglądać, ale nie nakładać pełnego make-upu i pełnej cery robić, nie? To ja robię właśnie coś takiego. I do tej pory robiłam sobie to podkładami ze Stars, tymi dubajskimi, bo one też bardzo dobrze kryją, ale to też myślę, że jest fajna alternatywa. Odcień jest całkiem spoczko, taki właśnie trochę w oliwkę. No zobaczcie, od razu jest tak, wiecie, no mogłabym to jeszcze troszeczkę tutaj poprawić, ale od razu jest tak fresh. To teraz podkład, tu mam wylany troszkę i dokładam odrobinę tego ochładzacza z Hean. Ok. I nakładam też pędzelkiem. Wczoraj byłam się spotkać z moją przyjaciółką na kawkę. Gadałyśmy sobie trochę o perfumach. Pokazywała mi swoje ulubione perfumy z Clé du Pot, takie też niszowe. No po prostu, nie wiem, te niszowe zapachy to jest po prostu tak inny świat, jak się porówna, nie wiem, z jakimś tam Black Opium z popularnym, czy coś takiego, to po prostu, nie wiem, jakieś są nijakie te zapachy, wiecie, z Douglasa i z Sephory, jak się wejdzie w ten świat niszowy. Właśnie dzisiaj tak się popryskałam kilkoma zapachami, które mam w domu. Muszę zrobić sobie, słuchajcie, selekcję. Mam trochę za dużo, w sensie ogólnie mi się wszystkie podobają, te, które mam, no ale ja ich w życiu nie zużyję. Ja mam ponad litr perfum w domu, wiecie, no come on. I tak się dzisiaj spryskałam kilkoma, żeby też zweryfikować, które mi się podobają najbardziej, które najmniej.
które po jakimś tam czasie na przykład mnie męczą, bo ja mam tak, że nawet jak mi się zapachy podobają, to potrafię je nosić i mnie męczą, jakoś tak mnie duszą. Wiecie, jaka to jest tragedia? Jak Ci się podoba zapach, a nie możesz go nosić, bo Cię męczy? To jest straszne. To tylko ludzie pierwszego świata zrozumieją ten ból. To są takie głupie problemy. Dajcie spokój. No i dokładam sobie tutaj, co sobie wyłożyłam, trochę tych korektorków z Glamu i to jest 1 pod oko. Brązerek od Irenki. Już tak muszę brzegi dziubać mocno, więc dużo jest dziubania, a mało się nakłada. Zobaczcie. Nadziubałam, a ledwo coś tam się pojawia. Więc dziubię dalej. Tak się odsuwam, bo żeby się nie pobrudzić, bo troszkę już pyli, jak tak dużo, wiecie, tak jadę po nim ostro. To zaczyna trochę pylić. Pultynek. Zrobić brwi, dołożyć ciutkę różu i to jest taki mój ulubiony make-up na co dzień. Something going on. A że nie wiem co dalej, bo mogłabym nałożyć róż, ale nie wiem w sumie co będę robiła na oczach, to zrobię sobie brwi teraz. To jest bardzo logiczne. Także jadę sobie z pisaczkiem z NYXa. A może mama się nie pogniewa, jak ja sobie spróbuję ten z Vibo. Mega mnie intryguje to, że właśnie on ma taki poczwórny. I widziałam kilka o kurde, to jest zarąbiste. Na Kokolicie. Ale ten jakoś taki mi się wydało, te włoski najfajniejsze. O kurde, to jest zarąbiste. 3 ruchy i mamy piękne, gęste brwi. Tylko znając Vibo to będzie limitka, nie? No dobra, to było mega szybkie. To było mega szybkie. Wow. No to lecimy z żelem. Ojej, to naprawdę było mega szybkie. Jestem w szoku. Mógłby NYX coś takiego wypuścić albo Claresa, gdzieś po prostu, gdzie będę mogła to kupić zawsze i wszędzie. I jestem kupiona, nie? No dobra, słuchajcie. Chciałabym nałożyć tą kredkę z Glam Shopu na oko. To jest w sumie taki cielisty odcień. Troszkę sobie to rozetrę, żeby nie było za grubo. No bo to jest taka zastygająca formuła, więc wiecie, jak nałożymy grubo, no to będzie taka, wiecie, troszkę skorupka, nie? To ma taki odcień skóry. W sumie całkiem ładny, bo to jest taki, wiecie, taka czysta powieka po prostu, ale nie, że taka rozjaśniona. Ja też nie za bardzo lubię taką bardzo jasną bazę, no chyba, że pod jakieś artystyczne makijaże. Ale do takiego zwykłego make-upu, jak jest bardzo jasna ta baza, to jakoś tak potem, wiecie, tak coś tak nie wygląda to do końca, nie? A to jest po prostu taka czysta powieka, odcień podkładu, ale dla osób, które mają podkłady typu porcelana, to będzie ciemniejsze troszeczkę, a dla takich osób typu, no nie wiem, między ivory a medium, to będzie spoczko, nie? Tu już zastyga, tu już zastygło, czuję. Tu jeszcze ciutkę, a tu już zastygło. Ale wygląda to ładnie. Zobaczcie, taka po prostu czysta powieka. Oczywiście to możemy używać do makijażu jako, nie wiem, jakiś tam beżowy, jasny cień. To nie musi być jako baza, ale po prostu pod tym kątem ją kupiłam, żeby ją właśnie w ten sposób sprawdzić. To użyję sobie troszeczkę na początku mojego beżowego cienia też z Project Pan. Nie, bo mi do herbaty wleci. To tak wewnętrzny kącik sobie zagruntuję tym beżykiem i pod łukiem brwiowym. Ojej, no coś mi nie idzie dzisiaj. Ja mam dzisiaj ochotę na białe rzęsy. Mega mam ochotę na białe rzęsy. I gdzieś tam widziałam jakąś taką inspirację. To był akurat taki artystyczny makijaż, taką mokrą powieką, ale że właśnie takie odcienie takiej zieleni oliwkowej i białe rzęsy. I chyba mam ochotę coś takiego zrobić. Zacznę sobie od kredki Szara Kawa z Glam Shopu, którą pokryję sobie tutaj okolice rzęs i rozcieram paluszkiem i na linię wodną troszkę. No i wiadomo, gdzie są najlepsze militarne zielenie i oliwkowe. W Undergrowth, right? Więc jedziemy. Jakiś mam tu bałagan. Coś się dzisiaj... Coś jest na rzeczy. Ja chcę zdecydowanie odcień Fern. Na całą powiekę. I rozcieram wyżej. Tu mi jakaś się plamka zrobiła, ale mogłam też, bo minęło kilka minut, bo jeszcze się zastanawiałam, czego chcę, od nałożenia
tej bazy, więc ona mogła już się, wiecie, tak jakby lekko zebrać przed zagruntowaniem cieniem, więc wiecie, powinnam to zrobić jakby szybciej. I najpierw sobie wklepuję, no ale zobaczymy, może tutaj jakoś to, wiecie, zaklejstrujemy jakimś błyskiem czy coś. Może się to wszystko rozblenduje, zobaczymy. I rozcieram sobie powyżej załamania. Ta zieleń jest spoczko, bo ona nie jest taka bardzo ciemna, bo na przykład tutaj są też bardzo ładne zielenie, ta czy ta. Takie właśnie militarne, oliwkowe. Ale nie mam ochoty aż taki ciemny make-up. Niech on sobie będzie taki przysmołczony troszkę, ale nie za bardzo. Nie mój vibe dzisiaj. Takie smołczy za mocne. Wziąłem sobie czysty pędzelek i jeszcze raz blenduję sobie tutaj wszystko. No tutaj coś musiałam naruszyć, albo za mocno też mogłam zacząć blendować i przez to naruszyłam po prostu pod spodem, nie? Bo tutaj zrobiłam to ostrożnie i jest bardziej gładko, a tutaj jest taka trochę buba. Także widzicie, tak naprawdę podczas makijażu trzeba po prostu myśleć. Niestety. Ja jak pracuję z klientem, z kursantką, to zawsze myślę dużo, nie? Czasami swój make-up robię tak z automatu, że się nie zastanowię, ale wtedy właśnie najczęściej pojawiają się jakieś buby, jakieś błędy, kiedy po prostu nie zastanawiamy się nad tym, co robimy. Znaczy ja się nie zastanawiam, tak? Ale wiecie, o co chodzi. Że często te błędy, coś nam nie wychodzi, zwalamy wszystko na kosmetyk, a to jest nasza wina, bo to po prostu trzeba, nie wiem, inaczej nałożyć w inne miejsce, bla bla bla. I mniejszym pędzelkiem gruntuję sobie dolną powiekę. Mam kredkę, więc też pewnie może wyjść troszkę ciemniej. No i tak dążę do tego, żeby to oko było takie, nie ten pędzelek, żeby było takie trochę wyciągnięte bardziej. Troszkę w stylu Ewy Green. Nie? Tylko ona zwykle czarne robi sobie oko. Trochę mi się to podoba, a trochę jest takie ciężkie jak na mój dzisiejszy mood. Chciałam, wiecie, coś delikatniejszego, ale przysmołczonego. Wiecie jak to jest. Wszystko i nic. Także jakiś błysk ja bym sobie chętnie tutaj wybrała, żeby delikatnie rozjaśnić ten make-up po prostu. Może ten? Taki toperkowy, to jest Wilderness. Na środek. Od razu nam się troszkę rozjaśnił ten makeupik. I na dolnej powiece też. Very pretty. To może jeszcze tutaj pod łukiem brwiowym? Nice. To wezmę sobie trochę lichen tego. Taki lekko neonowy, groszkowy. Tutaj od wewnątrz sobie to rozetrę. I może tak lekko od zewnątrz. Fajnie te kolory się połączyły. I ja chcę białą maskarę. I to jest maskara Color Intense Be Bold, odcień 101 White. Ale to wygląda kosmicznie. Totalnie kosmicznie. W ogóle bardzo ładnie kryje ta maskara. Bardzo jest taka, no mocno biała, mocno tuszuje. I naprawdę jedna warstwa wygląda po prostu wow, bardzo zacnie. Bardzo dziwacznie na pewno. Zanim nałożę sobie drugą warstwę, to może dokończę sobie makijaż twarzy, więc przejdę sobie do różu. I tutaj myślę, żeby sobie użyć tego, który mam w Project Pen, taki ciepły, lekko metaliczny, ale że on jest jak plastelina, to muszę go troszeczkę sobie rozłożyć i rozgrzać na dłoni. Spróbuję sobie dzisiaj puszkiem nałożyć. Który by to puszek sobie użyć? Z Vibo może? Bo to jest taka specyficzna formuła, powiem Wam, że tak w sumie nie wiem, czym najbardziej lubię ten róż nakładać, bo on już tak mi troszkę wysechł, trochę się ta formuła już zmieniła i tak nie mogę znaleźć narzędzia, które by idealnie mi rozprowadziło ten róż, więc szukam dalej. Może właśnie puszek. Puszek całkiem gitówka. No ja trochę chyba przesadziłam tutaj. Coś mi tutaj nie gra. Dorobię sobie troszkę piegów. Teraz to wyglądam jak jakiś taki krasnoludek z takim czerwonym nosem. O co chodzi w ogóle? I tu mam taką, nie wiem, marker do piegów. I on jest z henną. Więc on, jak się nałoży na skórę, to trochę farbuje, a jak na makijaż, to nie farbuje. To jest z Deli.
Delia. Troszkę za mocne mi te piegi robi. Marker od Ewy bardziej mi odpowiadał. No ale mam, to używam. A ciekawe, czy by zrobił... Bo to jest właśnie taki, wiecie, produkt z henną. Do robienia właśnie takich półpermanentnych piegów albo do malowania. Jestem ciekawa, czy na usta jakbym nałożyła, to czy bym miała taką konturówkę, jakbym to zmyła. Wiecie, o co chodzi? Muszę to sprawdzić. Tylko nie mam idealnie czystych ust, bo tam rano coś tam nakładałam na nie, jakiś olejek. Raczej się już zjadą, ale powinnam oczyścić trochę te usta najpierw. No ale zobaczymy. Na razie to mi tak trochę coś zielono się zrobiło. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A ja lecę dalej z piegami. Alright. Teraz puderek. Oczywiście troszkę woalki na pultyny. Kolorystycznie to całkiem tutaj wszystko ładnie wygląda. I Sensumare na strefę T. Coś mi cały czas tak nie gra w tym make-upie, więc będę sobie pewnie jeszcze tak dziubać i dziubać trochę ten makijaż. I chcę chyba sobie troszeczkę go rozetrzeć brązem, więc wezmę sobie bronzer po prostu. Tego go doblenduję tym bronzerem. Tutaj sobie też tak lekko podkonturuję. O, bawimy się makijażem. Jak już mi wyszły takie dziwy, to już po prostu jedziemy. O, tutaj ładnie tak to się... Ładnie się tu tak to wykonturowało. Podoba mi się. Druga warstwa tuszu i teraz tak troszkę sobie sklejam rzęsy. Dziwnie to w kamerze wygląda. Mega dziwnie. Dobra, chcemy, nie? Co mi się z tej hieny zrobiło? Z tej hieny. Czy będę miała zielone usta? Czy tu w ogóle nic nie będzie? No tak minimalnie są wykonturowane, ale bardzo delikatnie to złapało, więc nie tak jak na filmikach z internetu, że potem taka wtopa. Bardzo delikatnie. Także chill, jest git. Wezmę sobie troszkę rozświetlacza. Na puszek może też. Okej, jest świeżość, jest glow. Muszę nałożyć więcej, no nic nie muszę, ale chcę trochę więcej bronzera na nos. Tutaj. Ojej, no co tak pomary? Coś mi, wiecie co? Nie paca mi coś dziś. Nic mi się nie podoba. Może różu więcej tego z Vivy bordowego. Ja ten rozświetlacz nałożyłam i zaraz zrobię plamy. Dajcie spokój. Tak to jest. Nie, no nie zrobiłam sobie plamy, ale tak to jest, jak się nie myśli. Właśnie. Podczas makijażu. No dobra. Troszkę różyk. Moje złamane serce uradował. Ej, troszeczkę są takie zakolorowane. Ja mam bardzo blade usta, to tak może nie widać, ale widzimy, że taka się obwolutka zrobiła tutaj, nie? Całkiem spoko patent dla takich bladoustych jak ja. Może ta konturówka, którą mam w Project Pen, będzie pasowała, bo to jest cynamon odcień z Mio. Jest taka dosyć ciepła. Need no conversation. I może ten szary błyszczyk to akurat stoi na biurku, bo wczoraj go używałam. Zrobiło się trochę awangardowo. Okej, dziwacznie, ale my lubimy dziwacznie. Znaczy wiecie, dziwacznie to z tymi rzęsami, nie? Jest dziwacznie. I jeszcze trochę tego czarnego. Wczoraj miałam taki lip combo i mi się podobało. Tylko wczoraj bez konturówki. Miałam takie silne usta. Całkiem interesting. Jeszcze wezmę sobie trochę Fireflies. Tu w kącik. Tak sobie rzeźbię w nieskończoność. Bo mogę. Ale jak już się tak bawimy tym makijażem, to ja bym chyba chciała też sobie zrobić mokrą powiekę. No tak po prostu, no dla zabawy, no. Zrobimy to. Ale to może najpierw trochę coś włosy. Coś. Jakoś coś mi się nie podoba. Wiem, że to jest dziwne ogólnie, nie? Ale tak mi się coś z kolorami tutaj nie podoba. Dobra, to sobie zaraz to sobie wykończę. Zróbmy sobie razem włosy i potem może poza kamerą sobie tak, wiecie, pokombinuję, bo przed kamerą na głos jak się myśli, to tak trochę inaczej. Przyznam szczerze. No, więc rozczeszę sobie pierwszy raz dzisiaj włosy. To już jest, słuchajcie, sukces, tak? Rozczesane włosy to już jest coś. I co my z nimi robimy? Na gładko tu
Nie wzięłam żelu. I tutaj jakby było takie no chyba całkiem git. Taki mega triczek, jak wam odstają jakieś włosy albo się nie chcą przykleić, to jest najlepszy klej do włosków, do jakichś baby hairów czy czegoś. To właśnie wasz żel do brwi. Taki mocno utrwalający. Dobra, przerabiam, wykańczam ten make-up poza kamerą i zaraz wracam. No przecież nie zrobię sobie mokrej powieki, bo miałam testować, jak się cienie utrzymują na tej kredce. Więc tylko sobie zmieniłam usta na czarne i wydaje mi się, że tak jest okej. Coś mi nie gra w tym makijażu. Jest jakiś taki dziwaczny vibe, ale czy to jest mój dziwaczny vibe, czy to nie jest mój dziwaczny vibe? W kamerze to ja po prostu nie mogę na siebie patrzeć. Jest przedziwnie. Na żywo? Intrygująco. No dobra, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten make-up i mi się nie podoba. I koniec. I ja chcę go poprawić, bo ja nie będę tak chodzić cały dzień. Nie wiem, czy taki mam mood, czy to po prostu nie jest mój styl. Takie białe rzęsy? Nie wiem. Nałożę sobie po prostu jakiś taki balsam na usta. Mam akurat taki z Rimmela. Oh my gloss, butter me up. No już jest lepiej, okej, dobra. Może nie wiem, za dużo eksperymentów jak na mój dzisiejszy mood. I ja rzęsy też chcę zmienić. Zielone czy czarne? W ogóle przykryć tak dokładnie tą maskarę białą, to powiem wam też jest wyzwanie, żeby jakieś takie białe gluty gdzieś tam nie wystawały. No jest od razu lepiej. Znaczy wiecie, białe rzęsy, one są spoko, nie? Ale to, nie wiem, muszę jeszcze pomyśleć, jak fajnie by je wkomponować w make-up, żeby mi się podobało, żeby się dobrze w tym czuła. No i wiadomo, do jakichś artystycznych rzeczy spoczko, ale ja nie mam dzisiaj artystycznego moodu. Ja mam dzisiaj przedokresie i ja chcę być ładna. Trochę dziwnie ładna, ale ładna. I tak jest, wiecie co, że nieraz jest tak, że zrobię jakiś make-up i on mi się nie podoba. I to nie jest to, że on jest brzydki, albo właśnie jest celowo taki trochę brzydki, ale no po prostu mi się nie podoba. Ostatnio bardziej się skupiam na tym, jak się w danym make-upie czuję i czy on jest taki w moim stylu, bo wiecie, można zrobić sobie kolorowy makijaż jakiś tęczowy, ale to jest na przykład nie mój styl. Ja lubię znajdować, czasem mam taką fazę, żeby po prostu odnajdywać swój styl w makijażu i robić ten makijaż tak pod siebie, żeby to było różnorodne i kolorowe i takie i śmakie, ale żeby to było takie moje, żebym ja się po prostu czuła w tym 10/10. Jest ładnie. Dobra. O, jaka ulga! Jaka ulgą! To jeszcze zieloną kredkę na linię wodną. Niech to będzie taki właśnie zielono-zielony makijaż. Nie podoba mi się. Send help. Po prostu już za dużo bym chciała. Za dużo kombinuję. Okej. Jest git, nie ruszam, podoba mi się. Z bliska zobaczcie sobie. Zielone rzęsy, neutralne usta i trochę mocniejsza brew. I mamy to. Tu wam rzucam przebitkę po całym dniu, jak ten makijaż się utrzymał, a przede wszystkim oko i jak na tej kredce utrzymuje się makijaż, czy jest to spoko zamiennik dla, nie wiem, jakiejś bazy pod cienie. No i dziękuję za taki bardzo chaotyczny dzisiaj odcinek, ale po prostu to jest real life content, nie? Jeśli wam się podobało, jeżeli lubicie takie spontaniczne odcinki na luzie, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad, możecie napisać komentarz, zostawić lajka, podbić odcinek, zasubskrybować kanał, wesprzeć kanał i nie wiem, co ten biedny widz jeszcze ma robić, żeby ten biedny youtuber po prostu mógł funkcjonować. Nie wiem, mi też się to nie podoba, wiecie? Ale jest mi bardzo miło, że wszystko to robicie. Także dzięki, że jesteście i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.